5 września 1984 roku. Tego dnia Widzew Łódź, wówczas dwukrotny mistrz Polski, będący świeżo po pokonaniu Liverpoolu i dojściu do półfinału Pucharu Europy, rozpoczął rozgrywki w Pucharze Polski. Rozgrywki, w których ostatecznie zwyciężył pierwszy i jedyny raz w swojej historii. LKS Jadowniczanka Jadowniki, drużyna Ligi Okręgowej ze wsi pod Brzeskiem w Małopolsce. Po pokonaniu 3 rywali we wcześniejszych fazach Pucharu Polski czekała na przeciwnika w 1/16 finału. Los postanowił skojarzyć drużyny z 2 biegunów piłkarskiej hierarchii. Jadowniki wyczekiwały na wielki Widzew. Siedzieliśmy w klubie, mieliśmy akurat posiedzenie zarządu, no i zastanawialiśmy się, z kim będziemy grać i kogo byśmy chcieli. Prezes Jan Dadej, świętej pamięci, w tym okresie zadzwonił do PZPN-u do Warszawy, nie? I przedstawił się, że z Jadowniczanki i to, no i o wyniki losowania się chciał pytać i tego. No i w odpowiedzi tam padło takie stwierdzenie, że to kogo byście chcieli mieć? No on odpowiedział bez wahania Widzew. No to macie Widzew. I tak my się to dowiedzieli. Wszyscy z niedowierzaniem, czy to jest prawda, czy nas nie wkręca. No ale potem oficjalnie przyszło, że Widzew. Pamiętam tylko, gdy ktoś powiedział, że będziemy grali z Jadowniczanką, Jadowniki. No i oczywiście wielkie poruszenie, gdzie to jest. Ten mecz chcieli zabrać do Tarnowa, no bo chcieli, żebyśmy zagrali ten mecz na Unii Tarnów, nie? Po prostu oni się bali to organizacyjnie, że może nie podołamy, wie pan, zabezpieczenie, bo wie pan jak to jest, otwarty stadion, nie? No i tutaj się nie zgodzili ludzie, nie zgodzili się działacze, myśmy nie chcieli tam grać. Jeden się mecz odbył, drugi, no to co się miał nie odbyć trzeci, tylko z większą publicznością. Upatrywaliśmy pewnej szansy w tym boisku, które było nieduże, nierówne i myśleliśmy, że może będzie to jakiś handicap przy tym graniu, no ale niestety nie pomogło. To robiło wrażenie, jak my żeśmy tak słuchali, że oni tam w pracy mieli wolne czy skrócony dzień pracy. 2 potężne zakłady, zakłady azotowe w Tarnowie i zakład mechaniczny, to nie wiem, czy nie, na ten dzień nie zostały po prostu pracownicy, którzy chcieli na ten mecz, dostali zwolnienia. W kościele msze jakieś za to wszystko było. Zabij mnie, bo nie wiem, żeby oni byli na mszy. Może tam ksiądz gdzieś wspomniał na mszy, pomódlmy się czy coś, żeby Jadowniczance dobrze poszło. Jak oni się tak wszyscy napędzają, że tam będzie, nie wiem w końcu ile tam było, 10 000 ludzi czy ile? No między 12 a 13 tysięcy, no to było. No to dobrze, no to tak samo jak na Widzewie, jak dotąd drukowali, jak graliśmy na UKS-ie, aż się drukarka zepsuła. Szef policji, milicji się, wie pan, to interesował, bo to dla nich to było też pierwsze takie zjawisko, nie? Że będą mieli do czynienia z taką masą ludzi. No to nie wiem, czy dzień, czy 2 przed tym, tak my codziennie my tam siedzieli na tym stadionie i tak my się zastanawiali, gdzie się to pomieści, no ale dobre jest, no. No i przyjechał i też tak, staliśmy w grupie i rozmawiamy i pyta się tak, o ileście biletów sprzedali? No tyle i tyle. To mówi, nie sprzedajcie więcej. No. Bo on też był zdziwiony, jak to wszystko lezie, nie? Okazało się, że wszystko wyszło cacy. Żeśmy przyjechali ileś tam 1,5 godziny przed meczem na stadion, a tam pełniutko. Ludzie siedzieli na takie topole wysokie rosły, oni na tych drzewach siedzieli. No. To było tu, tam, wszędzie. Tam na tych drzewach to było zrobione bociane gniazdo. Mieli zrobione. I obserwowali mecz. Tam nie można było wrzucić piłki z autu, bo 30 cm od linii kończącej boisko siedzieli ludzie. Siedzieli na drzewach, siedzieli na lampach, siedzieli na dachach samochodów. A proszę pana, się chyba pojawiali już nawet tak gdzieś koło 2 godzin. To jednak człowiek, tak jak na to popatrzy, to robiło wrażenie takie. Chodziłem do technikum, przyszedł mecz, miałem technologię wtedy, nauczyciel mówi: koniec lekcji, bo na mecz, na Widzew. No. Tu i jeszcze nawet, wie pan, tam na tej górce za ogrodzeniem. No. Też zwalniali, bo nauczyciele też mieli bilety. Proste. Ten czas akurat studiowałem, ale specjalnie przyjeżdżałem z Krakowa tak, żeby być świadkiem tego zdarzenia.
Ja to tak też akurat nie wtedy ze szkoły na Szybkiego. Parking to sięgał od Brzeska do Jadownik. Wszystkie te pola były zajmowane przez samochody, ponieważ bardzo dużo było przyjezdnych z okolic. Tutaj nie było wtedy jeszcze tych domów, tylko były pola. Więc samochody stały na tych polach. Gdzie mogli, to parkowali. Tłumy ludzi szli. Ja na motorze. Ja zatrzymała mnie policja, bo wiozłem brata, który siedział na ławce rezerwowej wtedy, starszy ode mnie. Zatrzymał mnie policjant i mówi, gdzie? Jak już policja stała na rogatkach. Ja mówię, jadę na mecz. Ale jak na mecz, jak my już nikogo nie wpuszczamy? Ale ja tam gram. Mówię w Jadowniczance. No, a to policja była z całej okolicy, z Tarnowa, bo to trzeba było zabezpieczyć. I wtedy przepuścił mnie. I pierwsze wrażenie? Kurz. Pył. Ciepło było, słonecznie, bezdeszczowo. Jadąc na ten stadion widzieliśmy olbrzymią rzeszę tych kibiców. W związku z tym tak zastanawialiśmy się, cóż to może być za stadion, żeby pomieścić tyle osób. No i zobaczyliśmy dosyć duży stok. Chyba Wiesiek Wraga nawet powiedział, że jeżeli by deszcz zaczął padać, to ci ludzie by zaczęli zjeżdżać i obsuwać się na płytę boiska. Okoliczne pola zostały zamienione na parkingi. No to jak się jechało, a był bardzo gorący i suchy dzień, to unosił się kurz nad tymi rżyskami, bo to zboża ścięte, ale kurz. Tu stadion czeszczał szwach, można powiedzieć tutaj, że tyle kibiców się zmieściło, to dzisiaj nie do pomyślenia. No. Na ligę człowiek jechał do Sząbierek czy coś i było 4000 na przykład, bo na innych stadionach na Widzew ludzie przychodzili, a na takich Sząbierkach tam było 3000, 4000, a stadion na 40, tak? Dużo nam pomogła, wie pan, też młodzież szkolna się tutaj z tej szkoły zaangażowała, wie pan, no bo to jak na wsi, wie pan. Przynajmniej te ulice wysprzątali, żeby tego, żeby to jakoś wyglądało, nie? I rzeczywiście oni nas tam ładnie przyjęli, oklaskami, cieszyli się, że to Widzew jest. No to był zespół tutaj, wie pan, regionalny, Jadowniczanie, wie pan, z kapelą, a ta orkiestra dęta z sąsiedniego, z Browaru. No i ta piękna, ozdobna brama, stadionik cały wypełniony po brzegi. Ludzie bardzo mili, serdeczni, otwarci, bardzo uczynni, bo to różnie bywało na różnych stadionach. Na tamte czasy tutaj z czegoś takiego to było wydarzenie naprawdę na całe województwo wtedy tarnowskie. Nie było większego. To cała tu okolica żyła i cała Polska żyła. To naprawdę wygląda pięknie. No. Było wiadomość, że są kibice z Widzewa i ich nie wpuścili, tylko wie pan, tam dróżką obok stadionu i poszli, wie pan, od strony południowej, wie pan. Tam, bo teraz to jest tam, by nic nie widzieli, bo to za ogrodzeniem teraz są drzewa, bo to wszystko zarosło tyle lat. Tam drzew nie było i oni stamtąd mieli, bo to było na górce, mieli widok, także mecz oglądali. No. Ale na stadionie nie byli. Tam byli za bramką. Mieli jeszcze, pamiętam, ten proporcje, taki flagę swoją, tak. Z Widzewa, za tymi drzewami, tam prześwity właśnie są, tam na tym, bo tam jest taki pagórek, jak widzimy, no, za ogrodzeniem. Przed samym meczem przyjechaliśmy, z Tarnowa przyjechaliśmy z hotelu, bo żeśmy nocowali. Jeszcze to takim starym autokarem, taki kiepski, ojejku, mnie było wstyd za ten autokar. Wynajmowali ten autokar skądś tam. No bo mieli jechać do Szczecina, bo mieli grać z Pogonią, w sobotę chyba, czy jak, no. W ogóle wtedy w Polsce był taki szaman, nie wiem, chyba Harrison się nazywał. On jeździł po stadionach, leczył bioprądami czy czymś. No był Harris. Harris. Tak. Proszę bardzo. No, ja nie pamiętam, no Harris, mogło tak być. No. Tak, pamiętam. I on jeździł po Polsce i to się możemy pośmiać, ale na to chodziło po 30-40 tysięcy ludzi na te jego czary-mary. My żeśmy mieszkali w hotelu w Tarnowie, w tym samym hotelu mieszkał ten Harris. No było coś takiego. O tym Harrisie, tym cudotwórcy, było dosyć często pisane w prasie i rzeczywiście on tam był. I nie wiem, czy Gapek, czy ktoś załatwił z nim taką sesję. Albo Smolar.
Smolar miał takie pomysły. Że on przed tym meczem nam bioprądy takie zrobił. No i tam na korytarzu żeśmy się wszyscy spotkali. Zapewne było to zrobione z punktu widzenia, żeby żartobliwie do tego wszystkiego podejść. Stanęliśmy w kółku, kazał stanąć nam, za ręce żeśmy się trzymali. I on brał nas, ładował i tam później wszyscy niektórzy mówią, że prądy jakieś mu przechodziły. A on nas ładował po prostu tak, nie? I najlepszy, no bo może być to, że to dzięki niemu Harrisonowi wygraliśmy 7-1, tylko ten nas podładował, bo tak to różnie mogłoby być. Te dwie ostatnie bramki to jego. To mogłoby być jego. No, była to grupa ludzi o dużym poczuciu humoru. Jesteśmy w fotelu, wiedzieli, co oni mają robić, a my z prezesem jechaliśmy zaraz tam na Jadownik. Chciałem zobaczyć boisko, to dla mnie jest ważne. Czy to jest boisko dobre, trawiaste, czy jakieś ten, nie? W Jadownikach nikt nie wygrywał przez lata. Tu rzadko się zdarzyło, żeby ktoś tu przyjechał i wygrał. To boisko specyficzne, nieduże. 2 lata nie przegraliśmy meczu u siebie. Dlatego wszyscy upatrywali w tym szansy. Bo boisko u nas nie było jakieś nie wiadomo jakie. Nie było duże, nie było proste. No, łatwiej można się było na nim było bronić. Ja namówiłem prezesa, że ja chcę zobaczyć to boisko, teren, żeby mieć jakiś obraz, który może mieć wpływ na to, w jaki sposób będziemy grali, w sposób taktyczny. Prezes powiedział, dobrze, jedziemy. No, przyjeżdżamy na boisko. Obraz był taki, że pustki, jeden pan kosił boisko. Drugi pan tam przyszedł do nas. Panowie, co wy tu chcecie? Tak dosyć obcesowo. Prezes Sobolewski zawsze jest taki skromny. No my jesteśmy z Widzewa. A, z Widzewa, no to dobrze, to zaraz zawołam prezesa. No my tak patrzymy, gdzie ten prezes jest. Zdziwieni byliśmy, nie? A on mówi, prezes przestanie kosić trawę i zaraz przyjdzie do nas. Z panem Dadejem, na pewno z naszym prezesem, na pewno tam rozmawia i to, no, ja nie miałem możliwości ani okazji. Było to już, nas to trochę ubawiło, ale okej. Przyszedł, była ta kawa, że opowiadał o klubie, o tym, właśnie jak to wszystko wygląda, że oni doszli tak wysoko i mówi do nas, panowie, ja prosto, szczerze mówię, że my chcemy wygrać. Sobolewski się nie odzywał, bo widziałem, że on tak mu częściowo wierzył, co on mówi. Wyszliśmy z pokoju i Sobolewski mówi, panie trenerze, wierzy pan w to, co on mówi? Ja mówię, mam nakreślony plan i go będziemy realizować. Pełny skład i traktujemy, jakbyśmy grali mecz ligowy. O, prezes się uspokoił, ale powiedziałem, panie prezesie, żeby moje słowa były aktualne w stosunku do zawodników, ja ich tam oczywiście nastawię na to, żeby grali tak jak załóżmy z drużyną pierwszoligową, ale chciałbym, żeby była jakaś motywacja pieniężna. I mówię tak, jak będzie 2-0, to każda następna bramka to 1000 zł na zawodnika. On się zgodził, prezes się zgodził. Z tym, że z zawodnikami na ten temat nie rozmawiałem. Macie wygrać, macie dodatkową premię, ale nie mówię o szczegółach. O Jadowniczance słyszałem, że zawodnicy dostaną w przypadku zwycięstwa po 40 000 na głowę. No zastanawiam się, czy to można mówić, no. Że mieliśmy, nie wiem, wtedy mówiłem temu prezesowi, że to tak jakby teraz wyglądało, żeby my dostali po 5 albo po ileś tysięcy, nie? A ten za głowę się co wy tyle pieniędzy chcecie? Mówię, panie, ale kurwa, to przyjechał Widzew. Jakie premie? To jest no kłopotliwe pytanie. Na pewno nie mniejsze niż Widzew płaci. Widzew płaci regulaminowo 150 000 dla całej drużyny do podziału. Ale to nie mieliśmy wtedy trenera, przyszedł ten Staszek chyba. Ale nie, Leśniak. Widzę twarze, nie mogę sobie przypomnieć nazwiska, bo to była jakaś taka zmiana przed samym tym. No, trenerem, który zbudował tą drużynę, był Janusz Szafrankiewicz. Potem nastąpiła zmiana z powodów do dzisiaj mi nieznanych i chyba już nie poznam.
wymieniono na innego trenera i na innego asystenta. Jest już świętej pamięci kierownik drużyny Tadeusz Świerczek i jest też tu ostatni pan doktor Kałżyński i tutaj jest pan Janusz Szyszko, prezes Dadej i moja skromna osoba, tu tylko widoczna głowa. I później jak zobaczyłem tę rozgrzewkę, tego asystenta w brązowym, dzisiaj to widzę, mogę zamknąć oczy, brązowy garnitur, krawat szeroki, lakierki, podwinął spodnie i robił rozgrzewkę statkiem. To już wiedziałem, że jest po meczu. Przecież myśmy nie wiedzieli, wie pan, kto przyjedzie. Wszyscy czekali, jak to wszystko, jak wychodzą ci zawodnicy, jak wyglądają, no bo znało się ich tylko z telewizji, z ekranu, a tutaj mamy ich na żywo, nie? Wiadomo, że jak Widzew, no to ludzi będzie do cholery, nie? Że dużo ludzi przyjdzie na ten mecz. I w ogóle byliśmy popularni chyba, nie? Tak mi się wydaje. Patrzymy, jedna telewizja, druga telewizja, trzecia telewizja. No nawet się, widzisz pan, radiowcy znaleźli i też i transmisja tam szła. Na pewno telewizje były, to krakowsko. Wiem, że pan Szeląg tu był. No z Krakowa. Coś kręcili. Pan Bunio był z Łodzi. Tacy ci oficjele z OZPN-u tego, to oni to, wie pan, tu były krzesełka i oni tu siedzieli, wie pan, tak tego, no tu była orkiestra, zespół siedział, no i tacy inni, no. Jak przyjechali, to od razu szatnie, nie? No i popatrzyli w tej pierwszej naszej szatni od strony boiska, no to tam była taka leżanka była, nie? No i zaraz pakowali się. Nasza szatnia była 2 razy większa niż szatnia gości i oni przyszli oburzeni, że my nie chcemy im dać dużej szatni, tylko małą. Myśmy specjalnie powiedzieli, że nie, my nie idziemy tam, dlaczego mamy iść tam, jak to jest na drzwiach napisane goście i gospodarze i myśmy mieli dużą szatnię, a oni mieli taką małą, malutką. A my mówimy, hola, tam jest wasza szatnia, ty następna, nie? Warunki jakie takie mieli, bo tam prysznice, no. A jak wyglądała szatnia na Widzewie? No, i to od tego powinniśmy zacząć. Niewiele się to różniło. No ile tutaj mieliśmy? Kawałek szatni, gdzie jeden przy drugim tak żeśmy siedzieli, 2 haczyki każdy miał. A oni mówią, że tu jest leżanka, to nam do tego potrzebna, no bo to przecież klub przyjechał ze sztabem ludzi, nie masażyści, to i po prostu się na to nie zgodzili, musi zająć tamto pomieszczenie mniejsze. Gospodarze jednak byli dla nas gościnni, ale nie aż do tego stopnia. Bo my żeśmy bardzo poważnie potraktowali ten mecz. To nie była taka, że wycieczka, no bo oni już tam jakieś 2 drużyny czy coś wyeliminowali. Wygrali z Błękitnymi, z Konkordią Knurów. To naprawdę nie były słabe drużyny. Na pewno trzeba będzie, powiedzmy, mobilizować się i grać, potraktować bardzo poważnie tego przeciwnika. Wiadomo, że teraz obojętnie z kim się by nie grało, to trzeba, powiedzmy, wyjść i traktować bardzo poważnie, bo czasami może się tak zakończyć przykrą niespodzianką. Każdy patrzył, Wójcicki wysiada, Wijas wysiada, Dziekanowski wysiada, mówimy, są w pełnym składzie. Na pewno gdzieś tam z tyłu głowy też mieli, że myśmy wyeliminowali 2 zespoły z pierwszej ligi. Z drugiej, no. Dzisiaj pierwsza liga, nie? I też nie mogli sobie pozwolić, no tam 45 minut wpuścił na pewno ten najsilniejszy skład, no. Nie chcieli ryzykować. No, to jest ten mój skład optymalny, no. Świątek, Wójcicki, Dziuba, Kamiński, Wraga, Wijas, Jaworski, Romkę, Smolarek, Dziekanowski. No, Stasiu wjechał obronę, Jasiu był przed nim. Ja byłem w przodzie, nie? Nie odpuścili, wystawili najmocniejszy skład, jaki mogli wtedy na tamte czasy wystawić. Było to oznaką szacunku dla przeciwnika oraz szacunku dla tych ponad 10-12 tysięcy kibiców, którzy tam przyszli. Podejrzewam, żeby dzisiaj przyjechali na drużynę, to by wystawiła drugi garnitur. Żeby oszczędzała zawodników, tym bardziej, że oni w perspektywie mieli bardzo ważny mecz z Pogonią Szczecin.
później, po tym meczu. A tu na takim wiejskim boisku z wiejskimi zawodnikami można się nabawić różnych kontuzji. Ale mimo tego wystawili najmocniejszy skład i podeszli do tego bardzo poważnie. Nie, no oni do tego meczu podeszli bardzo poważnie, no, bo przecież no, samo widać, jakim składem wyszli. No. Tak jak mówię, no, my żeśmy przyjechali przygotowani, tak jakbyśmy mieli grać mecz, nie wiem, no, z Legią czy z ŁKS-em. Uważam, że jest podobnie przygotowany. Czy dla Pana taki mecz nie jest ryzykowny? Jest Pan reprezentantem kraju, grał Pan na wielkich stadionach, ważne mecze, tam też jest ważne, oczywiście, ale sławę piłkarską można łatwo stracić, właśnie w takich meczach. Myślę, że dobry zawodnik powinien grać na różnej boiskach, zarówno na gorszych, jak i na słabszych. Strzeli Pan bramkę? Będę się starał. Głową, nogą, obojętny czym, ważne, że była bramka. Zadania, krycia indywidualne, Kamiński, Dziuba, Świątek wyprowadzał, Wraga, trzeci napastnik. Takie zadania krótkie, które każdy zawodnik po jednym zdaniu miał, co ma robić. Ja stanąłem naprzeciwko Włodka Smolarka, Darka Dziekanowskiego, gdzie go kryłem, że 11 minuta 3-0, ja tak patrzę na Darka, a Darek pokazuje dla trenera żmudy zmiana. Dopiero dla młodego 19-latka chłopaka to dopiero było upokorzenie, no ale trudno, graliśmy dalej. Ale nie był zmieniony. A on mówi, tak mu pokazał, z powrotem. Nie zmienił go. Nie, no zawodnik nie może, jadę jako trener. Nie? Próbowałem się też oswoić z tą atmosferą tego meczu, z tymi zawodnikami, no, stanąć przy Darku Dziekanowskim, Włodku Smolarku, gdzie można ich było tylko widzieć w telewizji. No i ten mecz przegraliśmy już przed meczem. Tak uważam do tej pory, bo mecz wygrywa się głową przede wszystkim. Mentalnie, jeżeli człowiek się nastawi, że może wygrać, to zrobi więcej, a jeżeli z góry zakłada, że przyjechali, nie damy rady, no to się przegrywa taki mecz już przed meczem. Natomiast no, nie ma co ukrywać, no Widzew reprezentował wtedy no, dużą klasę, to jednak była chyba najlepsza drużyna wtedy w tym okresie w Polsce i w ogóle zagrać z nimi to coś fantastycznego. Tak, jak Dziekanowski nam strzelił bardzo szybko 3 bramki, a potem Wójcicki poprawił. W ogóle wyszli sparaliżowani. 3 minuty, 6, 8 po meczu. To już było po meczu. Ale przynajmniej zobaczyliśmy piłkarzy. No, Smolarek, Dziekanowski, Wójcicki, Wraga, Wijas. Których w telewizji wcześniej widziałem, a tu mogłem się na boisku z nimi spotkać, no coś fantastycznego. No. Dla niektórych chłopaków, zawodników, kolegów z drużyny to było na pewno pierwsze i ostatnie takie zderzenie się w takim meczu z takimi zawodnikami. Którzy do dzisiejszego dnia na pewno pamiętają występ przeciwko znanym ludziom, tak jak ja pamiętam występy przeciwko powiedzmy Antonin Panenka, Michel Platini, czy Ian Rush, czy Kenny Dalglish, prawda? To ja do dzisiaj pamiętam takie chwile, no i oni zapewne też pamiętają. Natomiast no, uważam, że trochę ten wynik był za wysoki w tym meczu. Gdyby to było tak 4-1, no to myślę, że jakoś by to ładniej wyglądało. 7-1 czy 4-1 może, no, mogło być może mniej, ale... A mogło być i więcej. Ale mogło być też i więcej, nie? Rozmawiałem po meczu z nieżyjącym już Włodkiem Smolarkiem, nie? I zapytam, dlaczego tak dużo? A on mówi, nie mogliśmy odpuścić, to są jego słowa, bo potraktowaliśmy was bardzo poważnie i graliśmy na maksa. Nie szanowalibyśmy was w ten sposób.
Chyba sam na sam poszedł Andrzej, nie? Tak, jakoś coś było tam. Coś się tam pokręciło, chyba Dziubie nawet założył chyba siatę i tak go smyrnął chyba dołem tam puścił tę piłkę, także weszła. Jedyna bramka dla Jadowniczanki właśnie padła tu Bolesta został pokonany, na tą bramkę. Dostałem prostopadłą piłkę, bodajże chyba Staszka Kostrzewy. Wszedłem między dwóch stoperów, tam był Wójcicki. Bolesta wyszedł, puściłem piłkę koło niego, złapałem go tak na tak zwanym wykroku. I gol. No, wtedy to był wielki jeden huk. Ale to była radość, ja nie wiem. No. Nie wyglądało to z mojej perspektywy tak, że ktoś rozjeżdża się na boki, ja dostaję piłkę, Bolesta się odsuwa w jeden, drugi, ja strzelam drugi. Tak to nie wyglądało. Samo z siebie wychodzi, że ta koncentracja przy jakimś tam wyższym wyniku jest już dużo mniejsza i jeżeli dany zawodnik z drużyny przeciwnej czy cała drużyna tak bardzo pragną zdobyć tego gola, to ja nie pamiętam, żebyśmy my między sobą coś powiedzieli, dobra, dajmy im strzelić tego gola, tylko na pewno każdy z nas może już nie przykładał takiej wagi do zabezpieczenia tyłów. Być może była to jedyna okazja, gdzie mogłem strzelić bramkę i może liczyli, że innej sytuacji nie stworzymy takiej, gdzie mogą nam tą bramkę podarować. Może tak się to złożyło. Sam wynik już spowodował też to, że my jak gdyby emocje przedmeczowe, bo na pewno takie w nas były, opadły. Wynik się bardzo szybko już ukształtował i praktycznie było po meczu. Niemniej ta drużyna z Jadownik tak bardzo dążyła do strzelenia jednego gola, chociażby jednego gola. Udało im się to. Jedna, ale jednak strzelona, jednej z najlepszych drużyn w Polsce, a w tym czasie też licząca się bardzo w Europie. Ich ludzie, właściwie ich drużyna strzela takiemu Widzewowi, no bo w końcu graliśmy z Liverpoolami, z Juventusem, oni strzelają Widzewowi bramkę, tak? My żeśmy jeszcze dwoma poprawili, bo to chyba było przy 5-0 na 5-1, to jeszcze dwoma żeśmy poprawili na 7, ale sama ta radość, samo zadowolenie tych ludzi. Żeby oni coś tam z tego tortu skorzystali. To był jeden z gorszych meczów, jaki ja rozegrałem. Mam tu oceny. Bolesław 4, Świątek słabo grał, dostał 2, to do wymiany. Efektem tego było to, że ja i Wiesiek Wraga w przerwę zostaliśmy zmienieni. Wójcicki 8, bardzo dobrze grał, Dziuba 6, Kamiński 6, Wraga 3, to słabo, Wyjazd 5, Jaworski 6, Romkę 6, Dziekanowski 7, 3 bramki strzelił. Nieskromnie powiem, że było to jedno z nielicznych ocen, tak niskich, jakie dostałem od trenera Żmudy. Tam nie było jakichś wulgaryzmów pod naszym adresem czy coś. Ci ludzie przyszli zobaczyć drużynę, mecz ludzi, których oglądali w telewizji, tak? Oglądali puchary europejskie w telewizji, drużynę z Łodzi, a teraz mogą przyjść i na ich popatrzeć na nich na żywo. Tamte lata to widzę, to był potęga. Zespół Widzewa zachowywał się, nie można powiedzieć, że oni nas chcieli w jakiś sposób zlekceważyć, czy może ośmieszyć. Normalnie grali. No. Z Wragą miałem tam takie 2 czy 3 momenty, gdzie była scysja nawet słowna między nami,
bo on był taki dosyć, on był niedużym zawodnikiem, takim, no, ale był taki dosyć taki był impulsywny, bo ja go tam gdzieś przyciąłem go delikatnie i on tam złapaliśmy się słownie i mówię, co ty myślisz, że mówię, grasz z Manchesterem, to tutaj mówię, będą się kłaść przed tobą, to pamiętam, nie? Zagrałem ostrzej z nimi i troszkę się obruszył. Mecz był prowadzony, bym powiedział, fair, bo bałem się, tego się najwięcej bałem, żeby nie było, załóżmy, kontuzji jakichś, no bo by się za 3 dni mieli następny mecz. Ale wszystko było ok, ja im podziękowałem. Zachowywali się z klasą na taką, jaką prezentowali. Kim byli, nie? Co zrobili, bo to niektórzy byli 3. drużyną świata. No tak, no byli. No Wojciechowski, Smolarek, nie? Dziekanowski, to oni przecież byli wtedy klasa międzynarodowa. Tam było pół reprezentacji. I to reprezentacji, i to zawodników. Przecież są też takie wypowiedzi, chyba trenera Żmudy. On powiedział, mówi, do których tam dziennikarzy czy coś mówi, a co wy myślicie? Przecież oni wyeliminowali jedną drużynę drugoligową, drugą drużynę drugoligową, to co? No. Ten skład, który wybrałem, on nie był tak jak niektórzy trenerzy, że tam rezerwy, tu będziemy bo Puchar Polski. Ja mówię, Puchar Polski to jest święty mecz. A to było święto w Jadownikach. Odbiór piłki w Jadownikach wtedy był bardzo pozytywny. Bardzo dużo ludzi chodziło na mecze. Regularnie 600 do 1000 ludzi, a gdy graliśmy derby z sąsiednim klubem okocimskim, to przychodziło do 2000 ludzi. Pierwszy raz siedział obok mnie prezes. Wszyscy chcieli zobaczyć, który to jest. Nie miał w zwyczaju prezes Sobolewski jeździć z nami na mecze. Ani w meczach wyjazdowych, jeśli chodzi o ligę, ani w pucharach europejskich. Ja sobie nie przypominam, żeby był z nami gdzieś na jakichś wyjazdach. A nawet na ławce siedział Stevie Wroński, Gabcio. No bo on nie miał gdzie siedzieć, nie? To siedział na tyle, niech pan usiądzie. Dla mnie to było trochę niewygodnie, bo trochę taka jakby część mojego ja mi zabrał, no bo nie mogłem tam, ja nie mówię brzydkich słów, ale też niekiedy tam krzyknąłem, wróć tam, przy prezesie musiałem się hamować, także to trochę byłem w takiej niezręcznej sytuacji, no ale potem jak bramki padały, to w zasadzie... No. To się znało, nazwisko obijało się, ale nikt go nigdy tak dokładnie nie widział jak tych zawodników, których się oglądało na co dzień w telewizji. Jest Sobolewski, będzie, bo kto chyba, nie wiem, czy Dadej powiedział, czy Mul, że ma być Sobolewski. I wszyscy czekali, czy wysiądzie z tego autobusu ten Sobolewski, czy nie wysiądzie. No i w końcu mówią, że jest ten Sobolewski, że przyjechał na ten mecz. Bo była taka sytuacja, że Widzew chciał połowę kasy za ten mecz. Bo przepis tak mówił, że bo tak jeszcze do któregoś tam roku tak było, że ten gospodarz powinien się zyskami z biletu, bo to był jeden mecz tylko, dzielić z gościem, nie? Kto to widział, żeby takiemu biednemu klubowi brać tyle pieniędzy? Ja nie wiem, czy oni się nie dopatrzyli, wie pan, że gdzieś w regulaminie chyba było PZPN-u, że od tej, proszę pana, tej rundy tam 1/16 czy którejś, podobno, ja nie wiem, że podobno należy się jakiś tam procent tych pieniędzy. Bo to przecież było wybuchło to po meczu to wszystko. Ja nic o tym nie wiem, ale to byłby dowód na to, jak poważnie i zawodowo, że tak powiem, profesjonalnie wszyscy widzowie podeszli do sprawy. No tak, ale to Także już mogli im to darować. No. Oni mieli jeden mecz w historii taki i mogliby sobie zarobić fajne pieniądze. No. Te dzieci, które były na tym meczu, ci kibice dorośli, którzy jeszcze żyją, też zapewne to pamiętają. Do tej pory się tak czasem zdarza, że o tym meczu mówią, co niektórzy, co byli na tym meczu, to jest moi rówieśnicy albo deczko młodsi, nie? Że tego wspominają czasem ten Bardzo mecz. długo, jeszcze naprawdę bardzo długo po tym wydarzeniu tak było. Co do tego czasu jest? Jak tylko powiedziałem, że jest Jadownik, to pytali się, czy z tej miejscowości, co grali z Widzem. Mimo, że był mecz to przegrany, wszyscy byli zadowoleni. No, wszyscy byli zadowoleni, bo było to wydarzenie epokowe dla Jadownik, dla całej społeczności w Jadownikach, dla ludzi, dla wszystkich, dla zawodników. No ja powiem, że mimo grając później w Ekstraklasie dzisiejszej czy w pierwszej lidze, to zawsze byłem kojarzony obojętnie z trenerami, zawodnikami, to ty z tej Jadowniczanki, nie? Dziennikarze,
To nie było, powiem, jakiegoś tam meczu, później oczywiście to się już oswoili, ale początkowo to każdy tylko kojarzył, a to ten z Jadowniczanka. To już było chyba kilkanaście lat po meczu. Byłem na wczasach nad morzem. Tak była grupa nieznajomych, zaczęliśmy rozmawiać, kto skąd jest. Ja powiedziałem oczywiście, że z Jadownik. I w tej grupie, gdzie byli sami z dalszych stron, no, z Pomorza, i zapytał, czy to te Jadowniki, którzy grały z Widzewem Łódź. No i to, dla mnie to było zaskoczenie ogromne. Żeśmy przegrali z drużyną, która po prostu najlepsza jest w kraju, nie? No. Że ten puchar zdobyła. No. Tak, zdobywca pucharu. No dobrze, że Jadowniczanka popuściła. Cieszę się, że pokonaliśmy Jadowniczankę. Cieszę się, że w późniejszym etapie tych rozgrywek zdobyliśmy ten Puchar Polski. Jedyny puchar, który Widzew zdobył. Nastraszyli trochę innych, że to oni tacy groźni są. Wielu meczów nie pamiętam pucharowych czy ligowych. Gdzieś to mi uciekło, ale jak sobie pada nazwa Jadowniki, to rzeczywiście kojarzę ten mecz i tę miejscowość. Górski miał Orłów w swojej kadrze i Jadowniki na te czasy, można powiedzieć, że też miały swoich Orłów. Naprawdę był to świetny zespół, świetny. Był od krok od awansu do trzeciej ligi w tamtych czasach. W tym okresie zaraz po meczu, no to wszyscy wiedzieli, nie? Nawet takie małe dzieci, zaraz byłem w sklepie, a taka była pani doktor z ośrodka i mówi dziecko, o to ten pan mówi co tego, tak się głupio czułem, bo ja tak nigdy nie uważałem, że to jest coś wielkiego albo jakiś nie wiadomo jaki wyczyn. No tak się trafiło, tak się złożyło, akurat ja strzeliłem, no i tak wyszło. No moje marzenie jest takie, tak się mi marzy, żeby Widzew może, no i zapraszam ten Widzew ponownie do Jadownik, może by gdzieś to zahaczył przejazdem czy coś i pokazał się w Jadownikach. Tak, myśmy dobrze ich przyjęli w tamtych latach, na pewno ich teraz też dobrze przyjmiemy. To jest marzenie, może się kiedyś spełni. To mogłoby być wielkim marzeniem i podejrzewam, że zrobilibyśmy wszystko, żeby może nie przyćmić tamto wydarzenie, bo te czasy się nie wrócą. No myślę, że żeby to ściągnęło mimo wszystko dużo kibiców. Ale nie powstydzilibyście się panowie tej obecności tutaj w Jadownikach. Już serdecznie państwa zapraszamy. Ale czy ja tego dożyję, to już nie wiem. Żeby zagrali z Jadowniczanką. Zagrajcie, proszę was. Ja stary kibic. No. Józef Mul, w tamtym okresie wiceprezes do spraw sportowych w LKS Jadowniczanka. Staszek Koszczewa, miałem wtedy w 1984 roku niespełna 18 lat. Jerzy Cebula, ja miałem wtedy chyba 25 lat, byłem kapitanem tej drużyny. Janusz Bodzioch, lat 19, w 1984 roku. Nazywam się Józef Ból, miałem wtedy 16 lat. Jacek Legutki, 15. Michał Bunio. Jako wysłannik telewizji łódzkiej 5 września 1984 roku byłem w Jadownikach na meczu pucharowym Widzewa z Jadowniczanką. Wiesław Wraga, 5 września 1984 roku byłem jako wysłannik Widzewa Łódź i grałem w meczu z Jadowniczanką Pucharze Polskich. Andrzej Wołek, 5 września 1984 roku jako zawodnik Jadowniczanki strzeliłem jedyną bramkę w meczu pucharowym z Widzewem. Tadeusz Świątek w meczu z Jadowniczanką w 1/16 Pucharu Polski grałem na prawej obronie w Widzewie Łódź.